Siemanko. Pozdrowienia z lotniska Windhoek. Tutaj Polo już mnie odwiózł. Wraca, a ja wylatuję z Afryki. A dlaczego? Ponieważ dwie z trzech najważniejszych kobiet w moim życiu w ten weekend mnie potrzebują i do nich lecę. Mam rocznicę z Alą jutro i Zuzia, moja kochana, ma urodzinki. Jak zadzwoniła mi parę dni temu i zapytała: wujek, przylecisz na moje urodziny, no to nie mogłem odmówić. Ona o tym nie wie, że ja przylatuję. Dowie się dopiero jutro. Pojutrze. Dowie się dopiero w dniu, w którym ma urodziny. A jutro spędzę cały dzień z moją kochaną Alą, ponieważ mamy rocznicę. Nie mogłem jej zostawić w tym pięknym dniu samej. Fajnie. Cieszę się naprawdę, że tam lecę. Dodatkowo będzie to fajny reset dla mojej głowy. Ponad 3 miesięcy jestem cały czas w podróży. Także 3 dni takiego resetu w Tajlandii. Spotkanie się ze wszystkimi i dodatkowo zrobienie czegoś świetnego. Dobrze mi zrobi. Lotnisko tutaj jest tak małe, że po prostu szok. Muszę znaleźć od razu... O, tam. Muszę znaleźć Katara. Jest małe, ale Katar lata. O, tak powiem. Także idę szukać Katara. Pierwszy lot mam do Doha. O, taki plecak jak ja mam z Decathlonu. Pierwszy do Doha i później na Phuket. Jutro o 13:00 czasu tajskiego będę na Phuket już. Odbiera mnie brat, który jedynie wie, że przylatuje. No i zawozi mnie do hotelu, gdzie poczekam na Ale, która nie ma bladego pojęcia o tym, co ją jutro czeka. Ale ja lubię robić niespodzianki. I jeszcze takie fajne niespodzianki, jak się kompletnie nie domyśla. Zaraz startuje pierwszy lot do Doha. Lotnisko w stolicy, a to 3 samoloty tylko. Jak w Butanie. W Butanie też tak było, że 0 samolotów na lotnisku w stolicy. Ale się cieszę, że tam lecę. Proponowali mi dopłatę do lepszej klasy. Hello. Ale trzeba było około 2500 dopłacić tylko do Doha. Ja bym chciał na 4 loty, którymi lecę, bo lecę do Doha, na Phuket i w poniedziałek wracam z Phuket, Doha i z powrotem do Windhoeku. Szybki wypłat 3-dniowy, ale jakie fajne 3 dni to będą. Pierwszy lot 8 godzin 22 minuty. Wiecie, jakie to będzie fajne zrobić im niespodziankę? Na 1.000.000% się nie spodziewają, bo się nie da tego spodziewać. Zuzi powiedziałem, że niestety nie mogę, że dopiero na święta przylecę, bo jestem po drugiej stronie świata. Ale jest przekonana, że nie przylecę, no bo wie, że jeszcze muszę 4 tygodnie jeszcze podróżować, że dopiero będę na święta. Ale to będzie super. Popatrzcie, jak w Doha tutaj ładnie porobili teraz. Jaki park jest normalnie zrobiony. Chyba trochę zazdrościli tego, co jest w Singapurze. I też musieli sobie wymyślić coś ładnego. Osiem i pół godziny. Powiem wam, że te loty się tak ciągną, jak tak długo się leci. Tak jeszcze 5-6 to jeszcze jest spok, ale już 8. O. Chwila przerwy, żeby coś sobie zjeść. Mam w sumie 4 godziny przerwy, myślałem, że 2. Okazało się, że 4. I także idę coś zjeść i później kolejne chyba 6 godzin do Tajlandii. 6, no chyba tak, 6 albo 7. Także kawał drogi, żeby spędzić na weekend, ale nie byle jaki weekend, bardzo wyjątkowy. Ale byłem wydygany właśnie. To jest 2 w nocy, 2:45 mam mój samolot, przychodzę pod bramkę, a gościu mówi: ale bramka już jest zamknięta. Ja mówię: jak zamknięta? Przecież mam 40 minut jeszcze do odlotu. On mówi: pokaż bilet. Pokazuję mu i okazało się, że następna bramka była. Nie 12, tylko 14. Normalne. Czemu mnie to nie dziwi? Ale idę właśnie szybko po 14. Zaraz siadam do samolotu i kolejny punkt. Phuket. Gdzie ta 14? A, tam dalej. A wiecie, co jest najlepsze?
Nikt nie wiedział, że lecę na Phuket. Oprócz mojego brata, bo on musiał wiedzieć. Bo ktoś musiał wiedzieć, że przylatuję. Bo musimy odebrać z lotniska i w ogóle musiał mi powiedzieć kiedy impreza urodzinowa i tak dalej, i tak dalej. I on jest też zamieszany w mój plan związany z Alą. Będzie świetne, jak się to uda. To będzie miała niesamowitą niespodziankę. Chcę zrobić tak, żeby powiedział, że odbierają mu, ale przylatuje też na urodziny Zuzi i żeby ją po prostu odebrał. I powiedział, że muszą podjechać jeszcze gdzieś, bo ktoś z naszych widzów po prostu jest, gdzieś chce sobie z nią zdjęcie zrobić i porozmawiać, a tam będę w hotelu czekał. Ja! Będzie świetne. No idę już do samolotu. Będzie full na pewno. Teraz miałem elegancko, leżałem sobie całą drogę, bo nikogo koło mnie nie było. Ale teraz to już widać, że jest tyle ludzi, że będzie full na 100%. Na Phuket to zawsze tyle ludzi lata. No i jesteśmy na Phuket. Ale cieszę, że przyjechałem. Paweł mnie odebrał moim pięknym samochodem. Po czekaniu 5 godzin na lotnisku. Tak, niestety lot był spóźniony, ale z powrotem się fajnie wracało. Siedziałem z 2 Polakami, troszkę pogadaliśmy, znaczy z Polką i Polakiem. Pogadaliśmy troszkę, także fajnie, szybko minął czas, bo wcześniejszy lot się niesamowicie ciągnął, 8,5 godziny. Bo jeszcze nie dało się spać, teraz przespałem cały lot, praktycznie dopiero na śniadanie mnie obudzili. I było wszystko spoko, ale wcześniejszy nie wesoło. Czekajcie, bo do tunelu wjechałem. No, ale dalej nic nie wiem. Zuzia, czyli solenizantka moja, się dowie dzisiaj. Miałem do jutra czekać, ale stwierdziłem, że jutro będzie za dużo osób, będzie za dużo emocji. I oleję wujka, także wolałem to zrobić dzisiaj, żeby się nacieszyła wujkiem chociaż chwilę. To taka prawda, no niestety. Jutro pewnie przed z Alą, to by bardziej do cieci pobiegła niż do wujka. No ale tak to jest. Także dzisiaj się z nią spotkam i później czekam na Alę, która tutaj jedzie, ale nie wie, że ja tutaj jestem. Także będzie fajna niespodzianka. Będzie wesoło. Takie niespodzianki są spoko. Kto by normalnie pomyślał, że ktoś przeleci pół świata, żeby wpaść na weekend? Da się? Da się. Dobra, pierwsza niespodzianka. Odbieram Zuzię z przedszkola. Ciekawe co powie. Cześć! No, ładnie się uczesz. Wujek słyszał, że ty masz filmiki na YouTube, nagrywasz. Będziesz jak wujek nagrywała? Tak. Mhm. No. Także na dole macie link. Zostawcie ładnej Zuzance. Jak ktoś ma dzieciaczki w domu, świetne filmiki. Co nie, Zuzia? Że takie jak się bawisz fajnie, tak? A jaki będzie następny? Bo miałeś Halloween, Halloween. a kolejny będzie u was twoich urodzin, tak? Nie, z hotelu. Z hotelu. A kolejny z urodzin? Tak. Wow. A kolejny z wujkiem. U fryzjera byłem, elegancko poprzycinane wszystko. Stópki zrobione. Trzeba było odgruzować po podróży. I no, zjeść dobrego jakieś tajskie jedzonko. Do 7-Eleven. Po jakieś changa. I czekam na Ale. Za 2 godziny powinna, za 1,5 godziny już powinna wyjść. A tutaj jest bar mojego brata. Candy się nazywa. Dokładnie na Rawai, tu możecie zobaczyć, co mam podać szczególnego. O, tutaj takie ładne masaże są, bardzo dużo kwiatków i tutaj jest wejście do Shark Bites. I tutaj naprzeciwko tego dokładnie, ale się nie da przybliżyć, naprzeciwko tego dokładnie jest ten oto bar, także zapraszamy Polaków. Macie tutaj nie tylko alkohol, ale też to, co wypuszcza się taki dym. A tutaj jest boss, od razu widać, co nie? Welcome people from Poland. Dobra, już gotowy w hotelu. Pokażę wam, jaki fajny hotel w ogóle. Tutaj wchodzicie i na wejściu od razu jest wanna. Tutaj osobno jeszcze wszystko. Tutaj Piotrek jął. Jesteśmy w Rawai Palm Resort. Wiecie, ja napisałem do nich wcześniej, że mamy z Alą rocznicę, że chciałbym
Fajny pokój. Kupiłem Ali 50 róż. Tutaj after party. I takie coś nam przygotowali specjalnie. Fajnie z ich strony, naprawdę fajnie. Piękne kwiatuszki. Świeże wszystko. Wiecie, czego się nie mogę doczekać? Jak ją zamuruję, jak ona tu wejdzie. I zastanawiam się, co będzie. Zdziwienie i szok, płacz czy krzyk. Coś z tego na pewno. Trochę ją znam, także wiem, że coś z tego będzie na pewno. Jak ja lubię robić niespodzianki i to jeszcze takie, których nikt się nie spodziewa. Dzisiaj jak zobaczyłam mnie Zuzia, jak ją odbieram z przedszkola, jak zobaczyłem szczęście w oczach tego dziecka, to mi się tak miło zrobiło po prostu. A wiecie, dlaczego zrobiłem to dzisiaj? Powiem wam. Ze względu na to, że jutro Zuzia robi swoje urodzinki. W planie miałem coś takiego, że po prostu jadę tam o 7 rano, jak ona wstaje i mówię, że przyjechał wujek, że nie mogę puścić tej imprezy. Ale jutro robi imprezę urodzinową. Także ja wiem, że tam będzie bardzo dużo dzieci, będą ludzi, ona będzie zafascynowana wszystkim, co jest dookoła. A nie wujkiem, no mówmy się, no ma 5 lat. Ucieszy się na chwilę, buziaka daj i poleci do dzieci. A dzisiaj, jak spędziłem z nią troszkę czasu, jeszcze to jest takie kochane dziecko. Ja jej mówię tak, bo nikt nie wie, oprócz niej. Ja pojechałem, nawet Monika i mama nie wie nawet, że ja tutaj jestem. Nikt nie wiedział, moja mama nawet nie wie, rodzice, tata nie wie, no nikt nie wie po prostu. I pojechał, jedzie do domu, ja jej mówię tak, Zuzia, wujek przyjechał specjalnie na twoje urodziny, bo cię bardzo kocha i nie mógł opuścić takiej imprezy, jak go zaprosiłaś. Ale dzisiaj wujek nie przyjedzie do twojego domu, także nie mów nic mamie, kompletnie nic, że wujek przyjechał. Dobra, nie powiem. I jak to u dziecka, wiadomo, ja wiedziałem, że ona się wygada, ale myślałem, że się już troszkę się uczy. Przyszła do domu, nic nie mówi, ale ją to męczy, nie? Że wujek jest. I jakaś tam rozmowa z mamą. Ja mówię tak, ale wujka jutro nie będzie. Rozwaliła mnie tym na kawałki. Nie powiedziała, że będę, bo powiedziała, że mnie nie będzie. Także w porządku się zachowa. Nie ma co. Wszystko gotowe. Jeszcze jakieś pół godzinki i Paweł przywiezie tutaj Ale. To jest tak super pomysł. Wiecie, miałem pomysł zrobić tak, że on daje jej na początku kopertę w samochodzie i ona otwiera tam dla Ali, dla mojej kochanej Ali, otwiera, że przepraszam, że nie mogłem dzisiaj z tobą być, bardzo cię kocham, no ale jestem w Afryce i tak dalej, ale przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Jedź z Pawłem do hotelu i zobaczysz. I na recepcji mieli dać jej drugą kopertę, gdzie było napisane, że przyjdź do pokoju 1000, ileś tam, nie wiem, ileś 1000 mniejsza z tym, ileś tam, 1000 coś tam i czeka na ciebie niespodzianka. Ale jak to zacząłem już pisać, to sobie zaraz myślę, co za debil, że ona od razu rozpozna twoje pismo. A jak mój brat by to napisał, to by się nie rozczytała. Także zrezygnowałem z tego pomysłu, wróciliśmy do planu B, gdzie jest powiedziane, że po prostu Paweł jedzie komuś sprzedać wycieczki tutaj, załatwić, bo przyjechali jacyś ludzie z Polski, chcą wycieczki od niego wziąć. Także jak ktoś z was jest na Phuket albo jedzie na Phuket, pamiętajcie, że mój brat jest tutaj na stałe, wycieczki załatwiamy. Wszystko fajnie, pewne, będziecie zadowoleni. No i było tak, że powiedział, że jacyś Polacy przylecieli, że chcą się spotkać z Alą, chcą sobie zdjęcia zrobić, zagadać. I ona mówi, nie, kurczę, bo jestem po podróży, bo na co dzień w podróży dzisiaj jest. Po podróży, zmęczona, niewyszykowana i tak dalej. A Paweł jej powiedział, nie, musisz ze mną jechać, żebym sprzedał te wycieczki, bo bez ciebie nie sprzedam. Bo oni bardzo chcą ciebie zobaczyć. Także to jest idealny plan, który się uda. I ona wejdzie tymi drzwiami. Ja ustawię telefon specjalnie tutaj, że mnie nie będzie widać. Patrzcie, ustawię mniej więcej tak, że wam pokazuję. Będzie widać drzwi. Czekajcie. Tak. Będzie drzwi widać, ale ona nie będzie widziała mnie, bo tutaj jest taka ścianka i ja tu będę stał po prostu tak schowany za kwiatkami.
I mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. O, sorry, telefon spadł. Że wszystko wyjdzie po mojej myśli. No i wtedy Paweł jedzie do domu. A my cieszymy się sobą. Stresuję się na pierwszej randce. Hello? Yes. Dobra, daj pysą. Bo twój kochany Piotruś czeka! Co ty tu robisz? Żartujesz. Jakbym wiedziała, że mnie chociaż wykąpała. O Boże, kochanie! O matko, ej, w ogóle jak? Ej, no nie spodziewałam się. Ej, co? Jak to w ogóle? Ale jak to w ogóle? Czemu? Wojciech wykończy naprawdę. Kochania, nagrałam podobny, ale super! Tak, jest taka śmiertelna, coś takiego. Cześć! Ej, jestem w szoku! Nam przyszedł Ej! With branches low like spiral stairs, we climbed into her maiden hair. You feel like you can really fly up there. My hand in his so patiently, we watch from our proud little tree. Beyond a little song to me. Suddenly the air would shake. The jet plane filled up all the space. The wheels went up and got so near. The leaves would fall like paper tears. No siema, zaczynamy kolejny dzień na Phuket. Właśnie nawet plażę mamy w hotelu tutaj. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy kiedyś w jakimś hotelu widziałem, że była plaża w środku usypana taka. Może gdzieś była, nie pamiętam. Ale tu jest, baseny są piękne dookoła, wszędzie. Dość duży ten hotel jest. Także fajnie. Myślę, że kolejne miejsce, które spokojnie można polecić, jak ktoś by na Rawai szukał czegoś. To jest spoko całkiem. No jedziemy właśnie na tajską zupkę. Później parę spraw do załatwienia. Trzeba iść do Decathlonu, do iPhone'a, bo muszę wymienić telefon na lepszą pamięć. I jeszcze parę spraw do załatwienia. A ja tylko powiem, że Piotrek to jest najlepszy człowiek i mężczyzna i w ogóle najlepszy niespodziankarz świata. Najlepszy. No. No później idę na urodzinki Zuzanki. Zapowiada się bardzo świetny dzień w Tajlandii. Ale tu się fajnie jedzie. Tęskniłem bardzo za tym miejscem. Właśnie jesteśmy u nas na dzielnicy na Rawai. Taka lokalno-turystyczna dzielnica, bardziej lokalna. Najlepsza do życia na Phuket. Pyszny tajski obiadek i kokosek. Kolejny etap. Wymienić telefon, to już się wymienia. 2 godziny trzeba poczekać. Nie wiem, ilu z Was wie, ale normalnie jak macie iPhone'a, możecie iść do salonu, zostawić starego, wymienić na nowego za dopłatą.
No i teraz trzeba zrobić zakupy przed moją wyprawą na Kilimandżaro. Potrzebuję parę właśnie rzeczy kupić, potrzebuję inne spodnie, bo mam tylko dżinsy. Ja wiem, że w dżinsach się da iść, bo na Everest Base Camp w dżinsach szedłem, wiadomo, da się. Tak, ale tutaj zrobię lekką różnicę i kupię sobie jakieś takie inne spodnie, takie trochę cieplejsze, bo na górze ma być bardzo zimno, bardzo nawet. Wiecie, my tam będziemy spać w namiocie po drodze. Robimy najtrudniejszą trasę, która jest ze wszystkich. W ciągu 5 dni ją będziemy robić. Także no, trzeba naprawdę wszystko zrobić mądrze. Czytałem na internecie, że tylko 30% osób, które zaczynają tą trasę, ją kończą na szczycie. Także będzie wymagająca na pewno. Wydaje mi się, że największe kłopoty tam będą właśnie z chorobą wysokościową, ze względu na to, że szybko będziemy wchodzić do góry, bo tak naprawdę będziemy szli chyba 3 dni do góry i 2 dni później będziemy schodzić, jakoś tak. To wiecie, to jednak jak się wchodzi prawie na 6000 metrów, to jest bardzo szybko. Nie będzie czasu na aklimatyzację, ale to ze względu na to, że po prostu nie mam więcej czasu, bo muszę na święta wrócić do Polski. A ustawione już mam wszystko na 14 grudnia, także 14 grudnia ruszamy na wyprawę. Będę szedł akurat z moim kolegą, no i plus oczywiście cała ta ekipa, która tam wychodzi ze wszystkimi. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że jest to aż tak drogie. Wiedziałem, że będzie pewnie coś około 1000 kosztowało, $1000 albo coś takiego, a to $1730 muszę zapłacić za 5 dni wyprawy. Bardzo dużo. No ale cóż, warto zdobyć piękny szczyt, najwyższy szczyt w Afryce, czyli Kilimandżaro. Pierwsza rzecz, trzeba wygodne buty trekkingowe kupić. O, wodoodporne są. Dobra, buty kupione, skarpetki kupione, spodnie, koszulka termoaktywna. No i resztę chyba mam. Także wszystko zaliczone. Powiem wam, że jestem tak podekscytowany tą wyprawą. Szczególnie, że ta wyprawa to będzie zakończenie mojej przygody w Afryce, bo już po zejściu z Kilimandżaro od razu lecę do Tajlandii. Ale jeszcze przed tym pamiętajcie, że teraz jak wracam do Tajlandii, znaczy teraz, jak będziecie oglądać jutro, to dalej będzie jeszcze Namibia. Jeśli jeszcze nie widzieliście jakichś odcinków z Namibii, to bardzo serdecznie polecam, bo tak jak piękne są te odcinki, to jest po prostu szok. Uwierzcie mi, że naprawdę bardzo warto zobaczyć, bo Namibia jest cudownym krajem. Następnie lecimy do Botswany, wracamy do RPA i ja od razu lecę do Eswatini, do Mozambiku, stamtąd lecę do Ruandy, na gorylę, później do Ugandy, spotkać się z Polakiem jednym, no i następnie na Kilimandżaro. Także jeszcze cały grudzień naprawdę będzie pełen emocji. Polski obiadek, taki jakby polski, prawie. Pyszne. No, ale później potem mango sticky rice. Już mam taką ochotę, że się nie mogę doczekać, aż to zjem. Zuzia, a kim ty dzisiaj jesteś? Syreną? Arielką. A co robisz? Tatuaż? Ja, ciebie jak wujek tatuaże. A jak ci się urodziny podobały? Fajnie było? Fajnie się bawiłeś z dziećmi? To dobrze. Patrzcie, tutaj ścianka elegancka do robienia zdjęć. Tam jest Happy Birthday Zuzana. Teraz jest dla dorosłych, wcześniej było dla dzieci, osobno mieli. Wszystko tutaj przygotowane. Zuzia! Zuzia, chodź tu stań, tu stań. Właśnie, po polsku 100 lat chyba, po polsku. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Ale masz torta! Jaki piękny! Dzisiaj w Candies imprezka polska.
wpadajcie tutaj, będziecie na Phuket. A dzisiaj ktoś pił łyka? I'm a mess, 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 mess. I'm a mess, 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 mess. I'm a mess, 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 mess. I znowu ktoś uderzył dzwon. Kolejna kolejka dla wszystkich. Polska imprezka udana dzisiaj na maksa. Pełny bar ludzi. Piękna polska imprezka. No imprezka udana. Wszystko fajnie dopisało. Bardzo dużo ludzi przyszło. Jak wrócimy na sezon, czyli od końca grudnia, w sumie pewnie od początku stycznia, będziemy cyklicznie organizować takie polskie imprezy właśnie na Rawai w Candice Bar. Także jeśli ktoś z Was będzie się wybierał w sezonie na Phuket, to wpadnijcie. Zaczynamy nasz ostatni dzień, znaczy mój ostatni dzień w Tajlandii. Wieczorem już wylatuję i dzisiaj ta mała dama jest z nami. Spędzi sobie z nami dzień. Super. Piękny jest ten hotel. Wczoraj, przedwczoraj, w sumie czekajcie, dzisiaj jest trzeci dzień? Nie tak sobie, czwarty. Bardzo udane dnie. Dużo się działo. Nie w ogóle, wiecie, świetnie się było zobaczyć ze wszystkimi. Nie byłem tutaj już parę miesięcy, także nie ma co gadać, ale trochę za wszystkimi tęskniłem. Dzisiaj jeszcze taki spokojny dzień, do Figo Parku sobie jedziemy gdzieś z Zuzią i tak dalej, żeby się dziewczynka pobawiła. Później trochę się jeszcze z kimś zobaczyć i trzeba wracać do Afryki. Nie ma lekko. Jeszcze został mi miesiąc do 20 grudnia. Jeszcze są grube plany. No, ale mam tyle rzeczy do nagrania, tyle filmów fajnych, że aż się nie mogę doczekać, bo serio mocne przygody mnie czekają. Patrzcie, tutaj każdy ma wyjście z balkonu od razu do basenu. Siemanko, witam serdecznie i pozdrawiam z Phuket, z Candice Bar. Dzisiaj pokażę Wam, jak blenderem od Blendigo 3 przygotujemy świetnego drinka. Musicie wiedzieć o tym, że blender Blendigo 3 nie jest tylko do zwykłych shake'ów, ale można też przygotować pyszne drinki. I ja dla Was zrobię dzisiaj mango daiquiri. Dodajemy mango, teraz trochę lodu. Musicie o tym wiedzieć, że Blendigo 3 bez problemu mieli wszystkie twarde składniki, takie jak lód, orzechy i tak dalej. Dodatkowo Blendigo 3 jest o 100 ml większy od Blendigo 2. Wchodzi tutaj 550 ml. Teraz dodajemy trochę soku cytronowego, cukru i dodatkowo ten drink będzie bezalkoholowy, ale jeśli chcecie, to wiadomo. Dobra, w międzyczasie zmieniłem mój pomysł. Będzie to po prostu pyszny shake. Właśnie tak. Drodzy barmani, wybaczcie, ale no cóż. Elegancko wszystko mieli. Wszystko elegancko przygotowane. Pamiętajcie, że z okazji Black Friday mamy promocję. Zapraszam na dole, znajdziecie link. I dodatkowo pamiętajcie o tym,
że każdy, kto kupi w tym miesiącu blender, bierze udział w losowaniu 3 iPhone'ów 15, 10 głośników JBL. Polecam serdecznie, Blendigo. Mimo tego, że sezon deszczowy, to pogoda mi się tak piękna trafiła na Phuket. Praktycznie wczoraj padało tylko przez chwilę. Cały czas słoneczko. Mamy całą ekipą. Ekipa z niebieskiego ciepła. Mała youtuberka Suzy. Jedziemy właśnie zobaczyć coś, a później na Figloparku. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. O 20:45 mam już samolot, ale fajnie, fajna impreza polska była. Tak jak wam mówiłem, będziemy ją robić tak systematycznie w sezonie. Także od razu jak tu jakiś Polak ogląda, się wybiera, znaczy Polak ogląda, bo jak się wybiera do Tajlandii w sezonie. Jak to jakiś Polak. Jak jest chociaż jeden Polak, który to ogląda, miło mi. Nie, to od razu zapraszamy. Nie wiem, jeszcze nie wiadomo w jakie dni będziemy robić, ale będziemy na pewno plakaty wstawiać jakieś tam na social media, także będziecie widzieć. Baton Beach, moi drodzy. Znak pomalowali, widzę. A tu ulica, gdzie diabeł mówi dobranoc. Tak. Bangla Road. Pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie i już zatrzymujecie się na Patong, czego oczywiście wam nie polecam, jeśli nie przyjeżdżacie tutaj imprezować, to na samym końcu, jeśli teraz jestem, jak jest znak ten główny Patong Beach, jak najdalej w prawo, jak na niego patrzycie, to tutaj wygląda naprawdę dużo lepiej. Bo tam nie dość, że jest dużo łódek, brudna woda i masa ludzi. Akurat przez cały weekend nie miałem czasu nawet sobie na plażę przyjść, posiedzieć chwilę. To teraz mam sekundę. Ale fajnie. Tak tęskniłem za tym Phuket. Ale już niedługo będę na dłużej. 4 miesiące w sumie, bo nawet ponad 4 miesiące, bo do końca kwietnia będę zostawał. Mamy obozy na Muay Camp. O, właśnie kolejny obóz robimy, że jakby ktoś chciał przyjechać, bo i styczeń, i luty pełne. Także jak ktoś by chciał przyjechać, robimy na początku kwietnia 2 tygodnie. No akurat się załapiecie tak, że jest akurat Songkran, czyli tajski Nowy Rok. Przez 2-3 dni wszyscy się tutaj leją wodą, jest impreza i tak dalej. Naprawdę fajna impreza. Także zapraszamy. I jeszcze mam parę miejsc na swój wyjazd z Polkami w podróży. I tak samo Ala robi też damski wyjazd, też właśnie z Polkami w podróży. Jeśli jakaś kobieta jest zainteresowana pojechać z samymi kobietami na damski wyjazd, proszę się dodać do Ali. A jak jeśli jakaś parka chce pojechać, jakiś facet, dawajcie znać mi, u mnie jeszcze 4 miejsca zostały. Zuzia, nie płacz! Zuzia, nie płacz, wujek już jedzie, nie płacz. Dobra, miała płakać. Miała płakać, nie udało się, co nie? Teraz, pa! No i jadą. No, ja już na lotnisku. Idę jeszcze odzyskać tylko tax. Bo pamiętajcie, że jak kupujecie jakąś elektronikę, na przykład w Tajlandii, i do 2 miesięcy macie wylot, to zawsze możecie dostać tax refund. Czyli zwracają wam ileś tam procent taksu. Ja akurat byłem wymienić telefon, no bo po prostu miałem za mało pamięci w moim, musiałem mieć więcej. Od razu sobie wziąłem 1 terabajt. No i dodać właśnie tak, tylko nie wiem gdzie to było. Kiedyś już odbierałem, raz w Bangkoku. Gdzieś to tu jest. Ale pamiętajcie o takiej możliwości, bo bardzo dużo osób o tym nie wie. A jak przyjeżdżacie, to na przykład iPhone'a możecie w Tajlandii kupić o 1000 czy 2000 taniej niż w Europie, niż w Polsce na przykład. Naprawdę bardzo się opłaca, ale i tak najbardziej to się opłaca w Kuwejcie. Bo tutaj do nowego musiałem dość trochę dopłacić, a w Kuwejcie mi będzie takie śmieszne pieniądze. A mówię, dobra, nie mam czasu, robię to gdzie indziej. I to był duży błąd. No i to tutaj macie, jesteście na International
przy trzecim wejściu i od razu tutaj naprzeciwko. Taka mała podpowiedź, bo dużo osób o tym po prostu nie wie, a można zaoszczędzić. Ja na przykład mam do odzyskania teraz 500 zł. I pamiętajcie, żebyście wiedzieli, na początku przychodzicie tutaj, musicie mieć przy sobie rachunek, takie coś musicie poprosić, że chcecie odzyskać VAT, jak kupujecie to, musicie mieć przy sobie rachunek, paszport i tą rzecz, czyli telefon na przykład. I oni wam tu podbijają, przechodzicie immigration, czyli przechodzicie sprawdzenie i tak dalej i w środku już przed samolotem przy bramce numer 15 się odbiera. No i następnie jedziecie naprzeciwko gate'u 15. Tutaj macie, odbieracie pieniążki, albo możecie w batach odebrać, albo możecie w dolarach. Ja akurat wziąłem w dolarach, bo akurat mi się przyda na wizy, które będę potrzebował do Afryki. Musicie wiedzieć, że w Afryce wizy są takie drogie, że po prostu szok. Nie wszędzie, ale w paru krajach są drogie. Idę gdzieś coś jeszcze przekąsić przed lotem, napić się czegoś i za niedługo będę leciał. No i dobra, koniec mojej wyprawy do Tajlandii na Phuket na weekendzik, można powiedzieć. W piątek po południu przyleciałem, jest poniedziałek wieczór, wracam do Namibii. Mam jeszcze parę fajnych miejsc do zobaczenia, tak jak mówiłem. Jutro jeszcze jeden dzień będziemy w Namibii, później 8 dni w Botswanie, wracamy do RPA, Lesotho, Mozambik, Uganda, Ruanda, albo nie, Ruanda najpierw, najpierw Uganda, później Ruanda i na sam koniec Kilimandżaro. Wszystko już jest praktycznie zaplanowane, jutro tylko po prostu muszę już kupić bilety, porezerwować jakieś hostele, a w sumie to hostele to na samym końcu, ale bilety, żebym mniej więcej wiedział, kiedy przylatuję, ponieważ z moim kolegą będę wybierał się na Kilimandżaro. Robimy sobie takie jakby solo tripa, ale oczywiście nie możemy iść całkiem sami, tylko nie jedziemy z grupą, idziemy sami w dwójkę i dodatkowo idzie z nami przewodnik, kucharz, tam chyba tragarze co namioty niosą, bo tam są 3 noce chyba w namiotach będziemy mieli. No, tak to wygląda. Powiem wam, że to będzie taka przygoda, że tam zaczynacie, gdzie jest 25 stopni, wychodzicie na górę i już jest tak okropnie zimno, minus 10 czy 20, no okropnie zimno po prostu. Ale nie mogę się tego doczekać. Konkretnie. To będzie naprawdę bardzo fajne zakończenie tego roku. Na święta wracam do Tajlandii. To jakie szczęście zobaczyłem w Ali i w Zuzi, jak mnie zobaczyły, że przyleciałem. W ogóle wszyscy się ucieszyli, wszyscy byli zdziwieni, bo nikt nie wiedział, że ja przylatuję. I to było naprawdę niesamowite i to było fajne. Lubię robić takie niespodzianki. No. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, lecimy po 400 000 do końca roku i jest duża szansa, że się to uda. Tylko dzięki wam. No. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. I pamiętajcie, że seria z Afryki dalej leci.